Dobra. Dzień dobry. Według nowej rozpiski od Instytutu Jestestwa dostaliśmy wytyczne. Porady IT, newsy IT, format 16:9, średnio poniżej 20 minut. Ok, dobra. Postaram się spełnić te standardy nowe. Przyjmuję, nie będę czytał Wam całej listy tutaj, która wprowadza nowy porządek, ponieważ po prawie pół roku działania tego mojego całego systemu, no, czas na jakieś wnioski był i czas na jakieś podsumowania. Przyszły nowe wytyczne. Wiadomo, jak to w Niemczech, wszystko musi mieć porządek, koniec. Projekt zakładał, że dołączę się do YouTube'a i na jakiejś przestrzeni 8 do 10 miesięcy by się pojawiły jakieś opłaty z tym związane, bo i kanał premium trzeba wykupić, dodatkowe programy. Dobra, mniejsza z tym, ale coś tam powinno już zaiskrzyć w postaci właśnie jakichś drobnych wpłat z tytułu wyświetlanych reklam podczas moich filmów. No nie ma tego. Nie ma tego całego systemu monetyzacji. O, tak to się ładnie nazywa. Monetyzacji, tak. Po prostu nie bulą mi za reklamy. Okej, monetyzacja. I teraz jak to wygląda? No przyszło podsumowanie, no wyniki tam z serwerów wychodzą, dane, no, za długo tym AI. Inne materiały, inna postać, inne wytyczne, ok. Nie będę Was teraz tym zanudzał. Więc tak, miałem być partnerem, czy jak oni to tam nazywają, subowym. Idzie to powoli, ale idzie do przodu, ok. Może za 5 lat. Ale no, powiedzmy sobie, nikt nie wróżył sobie od razu tutaj sukcesu na początku, więc pisałem sobie do YouTube'a i tu, że chciałem to, planuję takie i takie rzeczy, prawda, jako niezależny, na początku zaznaczam, nie poparte jakimiś programami, no to oczywiście tam poprosili o jakieś CV, prześwietlili to, widzieli, że na wielu platformach się poruszam, więc zaproponowali mi Developing Manager. No to się na to zgodziłem, miało to nie być naprawdę jakieś tam sporadyczne informacje, tam, jakieś tam takie wytyczne, no troszkę tej pracy się trochę więcej okazało, ale powiedzmy sobie, była to praca bardzo związana z wydawaniem opinii, testowaniem nowych tych suwaczków, jakichś tam udogodnień w samym studio, później w samym redagowaniu utworów. Wiadomo, że biblioteka audio im padła, to znaczy padła, no. Jej działanie jest naprawdę dziwne. No i zamiast stać się partnerem do współpracy zarabiania jak kasiuty, okazało się, że zostałem deweloperem. Nie wiem, jak to zadziałało dokładnie, kiedy papiery moje się znalazły w YouTubie. 3 dni po tym to samo otrzymuję z Maty, z Microsoftu. Dokładnie proszę o to samo. Wspominałem wcześniej, że trochę długi czas się to nawet nie klikałem tej wiadomości, żeby zrobić chudą, co by nie dostali zwrotki, że przeczytał, to długo się wahałem, no w końcu to zrobiłem, no praktycznie pokrywały się te rzeczy, tak? To z tym związane, to z tym, dobrze, na jakieś tam parę kursów oglądania, parę kursów jakichś tam testów, oczywiście, czy mam ochotę na 360. Powiedziałem, że chyba żartują sobie, że jeszcze w ramach własnego projektu zakupię pakiet Microsoft Office, żeby nie wiem, co na nim robić, bo to, co robię z tekstami, to, co robię sobie, realizuję to w własnym zakresie. Jakim? Możecie pytać, będę odpowiadał. Nie trzeba wydawać na to pieniądze, a działa tak samo. No i tutaj właśnie dobrze, brniemy do przodu. No i oczywiście ostatnio, słuchajcie, pojawiło się nowe zadanie.
Zadanie, kolego, bo tutaj my jesteśmy partnerzy, ty jesteś Hamburg, to my tutaj mamy dla ciebie taką rzecz następującą. Masz tutaj się wygłosić opinię na temat jednej strony jako użytkownik Windows, zaznaczam niekomórkowy, nie androidowy, jako Windows 10.11, przeglądarka Edge. Nic trudnego. No to bierzmy się do roboty. Zabrałem się do roboty. Znalazłem parę błędów, które wam pokażę, bo one są oficjalne i tutaj nie ma żadnej tajemnicy, nie będę tutaj łamał żadnych reguł, zasad. Po prostu to jest, więc nie muszę się tutaj żadnemu tłumaczyć. Każdy może wyjść na tą stronę i sobie przeklikać, nie? No oczywiście dałem opinię, no powiedzmy z puli 5 gwiazdek dałem 2. Jedna była za to, że w ogóle strona się odpala, druga za to, że coś tam można kliknąć. Jest po angielsku i jest po niemiecku. Hurra! Translatory Edge'a straszny problem mają z tą stroną, nie wiem co oni tam nawpisywali, bronią się przed czymś, nie wiem. Specjalnie nie zaglądałem do kodów źródłowych im pod maskę, to jest ich sprawa. No, zareagowali na to moją opinię. Dostałem opiernicz, że się czepiam szczegółów i generalnie nie o to chodziło. No, poprosiłem o krótkie sprostowanie, dlaczego o to nie chodziło, bo należało tylko wyrazić opinię na zasadzie, czy mi się to bardzo podoba, czy mi się to podoba. No, takiego kryterium w zleceniu nie miałem. Pokazuję wam, o co mi chodzi. Ja znikam na chwilę, jak zawsze, będę pokazywał, tłumaczył. Myszka tam będzie potrzebna pogrubiać ją? Nie będzie potrzebna, będzie widać wyskakujące okienka. Bo oczywiście tutaj też miałem problem właśnie z pogrubieniem myszki, żeby widzieć, jak moja myszka wędruje, co klikam, może to zrobię, bo tutaj też właśnie obalę kolejny mit panów fachowców z internetu, z doradztwa YouTube'owego, jak to właśnie, żeby myszkę sobie tam widzieć, zaraz ją będziecie widzieć, żeby myszkę było widzieć i tam tą pogrubioną z takim kółeczkiem latającym, nie? To program, tu kupić, to jest wszystko darmowe, no ale no jeżeli chcemy mieć kółeczko żółte wokół myszki, no to już nie jest darmowe. Dziękuję panom za takie doradztwo. No, zmuszony swoją działalnością, a może włączę ekran, przecież to żadna tajemnica, to może pokażemy, wrzucimy ekran, już jest ładnie i teraz będziemy widzieć, widać już myszkę, jupi, widać myszkę, tutaj czy na OBS-ie mam jakieś tajemnice? Nie, żadnych nie mam, wręcz mogę wam pokazać. Właśnie też kolejny pan instruktor na OBS-ie. Maćka nie będzie widać. Bo wiem, co widać. To widać. Pan instruktor tutaj jeden właśnie z OBS-a też właśnie a propos ustawień mikrofonu i ustawień głosów, tak bajerzył, słuchajcie, tu jakieś dodaj źródło dźwięku, tu dopiero filtry uruchom i tak dalej. Oczywiście poszłem za jego namową, popatrzałem tak jak on to robił, poza tym później włóczyłem się wokół mojego mikrofonu, tutaj się znajduje, myszka, dobra, darmowy program myszka, zupełnie darmowy w Windowsie, bo ja się nie znać na Windows, to ja pisać tutaj myszka. No i oczywiście tutaj, jak widzicie, to wszystko, zaraz wrócę. Miałem uruchomić myszkę, dobra. To tutaj, no, nie chcąc płacić tam dodatków, co Maciek zrobił? Maciek wpisał po prostu myszka. Myszka Maciek wpisał i tutaj jest klawisze sterowania myszki i tak to było, zmiana wyglądu podczas przesuwania, chyba to było to. Tak, tutaj jest wskaźnik myszki, mam nadzieję, że to się nagrywa ciągle. Poczekajcie, zerknę, nagrywa się. Tutaj sobie to wziąłem sobie taki wskaźnik zielony. Taki duży, wziąłem sobie ten wskaźnik. I proszę Państwa, bez żadnych sklepów, bez instalowania dodatkowych programów typu za darmo,
Mam taką myszkę, którą widać, mogę operować i państwo widzicie ją. Dobra, wracam do typa, który mi opowiadał o mikrofonie i jak tutaj to ustawić, działać. No mówię, no ja zacząłem grzebać, patrzę, no 3 kropki androidowe właściwości. Otwieram, patrzę, filtry, włączam filtry. Jojkuś, Mario, świećku, pandy, są te filtry, to bez żadnych instalowania źródeł, bez żadnych robienia hokus pokus, mam to samo, co ten facet po 15 minutach roboty. Dobra, kolejni fachowcy. Tak samo myszka, tak samo OBS, panowie opowiadacie bzdury, tak jak ten pan, który tłumaczył za wiele przycisk insert, jak działa. To znaczy nie, on to tłumaczył tak, że ja głupi zacząłem sprawdzać, jaką kartę graficzną mam, bo zależy od karty graficznej, taki był odpowiedni skrót. Głupi. A później doszło do tego, że po prostu miał uruchomić narzędzie wycinania z Windowsa, które się odpala print insert. Inaczej zrzut ekranu. Koniec, kropka. On poświęcił na to 15 minut, ja mogłem na to poświęcić 30 sekund, 40, koniec. Naciśnij na klawiaturze insert. Masz narzędzie do wycinania, możesz sobie teraz i wideo nagrać, i fotkę strzelić z ekranu. Dobra, to było to. Dobra, wracamy do naszej pracy. Nic innego jak strona HVV, czyli niemieckie Deutsche Bahn w odpowiedniku hamburskim, nie? Bo Hamburg to jest państwem, miastem w państwie, więc my tu mamy wszystko swoje. No to zaczynamy się ocenianie. No dobra, klikamy. Hurra, strona się odpaliła. Ma wersję angielską, niemiecką, proszę, działa nawet. Dobra, ze względu na to, że aż dłużej Deutsch, to będę się posługiwał. No oczywiście prosi, żeby tłumaczyć, ale na angielski, na polski, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Bilety, rozkład jazdy, no teoretycznie działa. Dobra, hurra, mamy po polsku. Dobra, ale słuchajcie, ja w ogóle swoją podróż po tym całym HVV zacząłem od tego, że skorzystałem z mapeczki googlowskiej, bo chciałem od siebie dojechać w miejsce takie, gdzieś tam powiedzmy. No więc tup. Wybrałem przystanek, na którym będę wsiadał. Nie jest to skomplikowane, no przystanek, tak. Teraz powiedzmy sobie szczerze, gdzie chciałbym się udać, bo miałem ochotę się tam udać. No powiedzmy ten Stadtpark. Do Stadtpark, no gdzieś tu w okolicy mamy jakieś metro, proszę, jest metro, tak. Alte Alte Wur. O Jezus. Aha. Stadtpark, ok. Wybrałem, dobra. To teraz mi tutaj dał mi trasę. Oczywiście nie zapamiętał skąd ma jechać, to podpowiem mu, że ma jechać z domu. Tak, stąd masz jechać. No i znalazł, dobrze. Trasy naokoło, Alster, no powiedzmy tędy, S1. No 50 minut, godzina czasu, no jak rakieta, jak to na standardy hamburskie, super, tak. Dobra, wybieramy tą trasę. Wybrałem szczegóły, no i już mam tu cały opis trasy, z tym łącznie, że mogę to co rzucić na komórkę, mogę komuś wysłać, mogę sobie to wydrukować, ale ja chcę kupić bilet. Dobra, idziemy. No. Bilety i informacje. Hamburg, Strasbourg, dokładnie, HVV, idziemy. Otwiera mi się, a żeby nie było, to tamtą stronę zaginam. Pierwszy minus. Wybrałem cel, tutaj po ichniemu start, gdzie tutaj mam dojechać, przepraszam, to ja tutaj napisałem, czyli co mam znowu przepisać to wszystko? No dobra, przepiszmy. No dobra, przepiszmy. Kopiuj. No dobra, no to start, wklej, tu. Ja sam oczywiście w momencie, kiedy chcemy wpisać, dokąd chcemy dojechać, nie? No ale Alsterstrasse, nie. My chcemy dojechać do
My chcemy dojechać metrem do Stadtpark. Dobra, to jedziemy Stadtpark. No, piszemy, jak wygląda ich wyszukiwanie. Czekam, jest. Słuchajcie, czy mnie oczy nie mylą, czy tu nie ma takiej stacji Stadtpark? Stade, Stadum, Stadum, am Standurdom, Stadurybremlom. Wracam na mapę. A to się nazywa Alte Wür. Dobra. Alte Wür. Dobra. Nie kijem, to młotkiem. A, nawet się nie chce skasować. Aha, kolejny minus. Kasowanie nie działa. Oj. No dobra. No to jedziemy Altem. Alte Wür. Jest. Alte. O i... A! Patrzcie, tu nazwa się pojawiła, Stadtpark. Dobra, jedziemy. Godzina nieważne, dzisiaj nawet powiedzmy, jedziemy. Jedziemy. Dobra, jest jakiś wybór. Powiedzmy, że jestem leniwy. Bilet 3,90. Dobra, wszystko fajnie. Potrzebuję bilet za 3,90. Dobra, mniej więcej trasa się zgadza, mam się przesiąść. Dobra, naprawdę w to nie wnikajmy, tak? Powiedzmy sobie, że 3 razy się ktoś przejedzie metrem w Hamburgu i raczej się nie powinien gubić. Wszystko jest napisane u góry. Trzeba czytać tylko. Bilet chcę kupić. Taki bilet. Dobra. Stąd, tam. A, Onecel. Bo to będzie jakiś bilet w jedną stronę, tak? Bilet w jedną stronę. Że to jest bilet dla mnie. A, dla mnie. Bilet dla mnie. No to walimy to do koszyka. Dobra, jesteśmy w koszyku. I teraz co? Do kasy. Tutaj, zamówienia, bilety do kasy. Jesteśmy w kasie. I teraz tak, co mamy wybór w kasie? Możemy się zameldować, możemy się zarejestrować i możemy na kredyt kartę kupić. A ja bym chciał PayPalem zapłacić. Kartę muszę wpisać swoją. Okej. Czyli PayPalem nie zapłacę. Coś w innych płatnościach? Nie, no to z powrotem jadę. No to z powrotem. Tutaj mogę sobie... wywaliło mnie. Czyli co, biletu nie kupię? Nie dość, że biletu nie kupię, to teraz zobaczę, jaka sytuacja. Przerwa. No dobra. W takim razie nie mogę niczym zapłacić. Mogę tylko podać swoją kartę albo się zarejestrować. Nie wiem, co to dam, bo jestem turystą i ja tutaj nie zamierzam, ale mogę do ich infobiura dzwonić. No dobra, bardzo mi się chce gadać. Może mają info po angielsku, powiedzmy. No to kupię kartę. No to już próbowałem tą kartę kupić, to widzieliście z jakim skutkiem. Nie ma PayPala. Dobra. Inny problem. No to wtedy plan szukam. No to może coś z tego planu mi wyjdzie, jakieś linie, Haltestelle, Suchen, Alte tam było, nie? Alte Wür, Suchen. Co tu dostałem? O, jak to wygląda? Dobra, to do planu podróży mojego to nadal się ma nijak, prawda? Szukam dalej. Linia. No to weźmy sobie S13. S3, przepraszam, S3. O, nie ma takiego metra. O, nie wiedziałem, że takiego metra nie ma. Może jest S3, tak? Pisane. Też nie ma. No dobra. Słuchajcie, no Haltestelle, taryfę, plan, Fahrplan, punkt. No człowiek się tu gubi, nie? O, karta jakaś. O, plan mamy, słuchajcie. No dobra, to mamy plan. Hurra! No to, dobra,
Teraz się będę posługiwał planem, jestem mądrzejszy, mamy plan. Używam planu. Dobra. No to plan. Dobra. Ja gdzieś tu mieszkam, tu gdzieś mieszkam, no to zaczynam jechać. O! Czemu się nie przybliża? Strona jeździ w górę, w dół, ale ja się nie przybliżam. O, a co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Począwszy od Google Maps, skończywszy na milionie innych wyszukiwarek mapowych, scroll służy do zoomowania. Tu dostaję komunikat po niemiecku, którego nawet nie mogę skopiować. Ja jestem hamburger, ok, dam radę. Jestem turystą, znam angielski. Co oni tam napisali? Dobra. Bądź człowiek inteligentny. Pstryk. No dobra. Jest tutaj, powiedzmy, takie coś. Indianie, rozejdźcie się, albo Indianie, zejdźcie się. Jest plus, minus. No dobra. To się, Indianie, rozejdźcie. O, no dobra. Czyli co? Mogę sobie dalej mapę przesuwać lewo-prawo, ale przybliżyć się nie mogę, bo z tej odległości nie widzę swojego przystanku. No to po co mi te Indianie, przybliżcie się? No dobra, dziękuję. Dobra, są tu plusy i minusy. No zakładam, że działa plus. Czyli tak, dochodzę tutaj, chcę dokładnie sobie namierzyć mój przystanek Manzeli. Dobra, chcę go dokładnie namierzyć, nie? Plus, minus. I teraz nie wiem, czy to jest w stronę tutaj, w stronę Wilhelmsburga, czy to jest w stronę Wedla. Tu, gdzie chciałbym dojechać, nie? Tutaj, do Wedla. O, tu chciałbym dojechać, nie? Ale chcę jechać stąd. Stąd chcę jechać. Tylko nie wiem, który Richtung. No to sobie przybliżę. Znowu komunikat. Co oni obrazili się na scrolla? Co oni robią? Scroll. 13. Chcę jechać 13. Aha, to muszę wybrać. Start. Chcę dojechać do Wedla. A, i znowu scroll nie działa. Słuchajcie, nerwy odpuszczają, tak? Nie będę się tym dalej bawił. Ta mapa jest, nie wiem. Ta mapa nie jest dla ludzi. Z Google wpisane już adresy, bo to oczywiście każdy na klawiaturze ma A umlał, U umlał, E umlał, bo każdy to powinien mieć na klawiaturze. PayPalem nie mogę płacić za bilet. No to były moje uwagi. Mapa z jakiegoś XIX wieku. W ogóle coś na mnie nakrzyczała po niemiecku, więc jako turysta nie mam bladego pojęcia, co ona do mnie gadała. Tam znaczki plus minus mam używać, ale nie na powiększeniu, bo na powiększeniu znika to menu dodatkowe plus minus. No to im to napisałem. I powiedzieli, że się kurwa czepią szczegółów. Dobra, do wniosku. Proszę Państwa, tak jak wszystko w Niemczech, co ma literkę D z przodu albo DE, czyli ma insygnia państwowe albo miastowe, tak jak tutaj w tym przypadku H, czyli Hamburg, tam Hamburg, Fahrkarte, Fairbus i tak dalej, musi się odbywać na zasadach przetargowych i żeby to nie było o sprawach mobbingowych i tak dalej, bo oczywiście wszystkie przetargi nie są ustawione, wszystkie przetargi są po prostu tak uczciwe, że aż łzy lecą. I teraz tak, jestem takim przedsiębiorcą, muszę wygrać przetarg, daję cenę nie najniższą, bo tamte zlatują, dam sobie jakąś średnią cenę, no wiadomo, że za to nie zatrudnię sobie inżynierów, nie zatrudnię sobie za to deweloperów pisania systemów,
przynajmniej nie na 3 albo 4 platformach. Kogo by tu wziąć? A może stażystów, co? No, stażyści są dobrzy. Dlaczego? Bo stażysta, jak dobrze nakłamie w CV, to chociaż wie, co to jest komputer, że można go włączyć. Jeżeli jest, no powiedzmy, studentem kierunków informatycznych, to już coś wie o programowaniu może w C++, może jeszcze w jakimś języczku, to biorę sobie stażystów. Zakładam projekt, czyli tak, robotników mam za darmo, mam zlecenie od miasta, a oni bulą za wszystko na przetargach, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, począwszy od Deutsche Bahn, skończywszy na naszym hamburskim banie, to u nich to nawet na wymianę żarówki w kiblu to nie mają odpowiednie przetargi i odpowiednie firmy zewnętrzne. Chociaż chodzą w koszulkach DB, a nie są DB. Po prostu było dużo koszulek, to im dali je, nie? Te odblaskowe. Okej, no BHP na najwyższym poziomie. Tak ma być. Ale idziemy do lasu, bo tutaj trzeba coś zrobić z tym programem, który opisałem, za który dostałem opiernicz. No co, no to zatrudniłem tych ludzi, stażystów, no i co im powiedziałem? Słuchajcie, patrzcie, są takie Google, na których można te mapy sobie rozrysować. W dodatku Google pokazuje na przykład bardzo szybko, tam dosłownie 3 minuty zwłoki jest, jeżeli się metro zesra, albo na przykład autobus wleci w powietrze. Coś się stanie, tak? To oni już o korkach piszą. Można sobie włączyć RDS, jadąc samochodem, też będziecie mieli korki czyli to jakoś działa. No to jestem takim menadżerem, mówię, słuchajcie, ludki, no to zacznijcie coś tam pisać, projektować, bo ta strona ma wyglądać. Poza tym menu, które stworzyli, nie wiem dla kogo oni to stworzyli, to trzeba skończyć przynajmniej wydział IT, żeby się sprawnie poruszać w tym menu, począwszy od planu jazdy, skończywszy na zakupie karty, gdzie na początku zamiast sprzedać bilet, to oni ci proponują wypożyczenie samochodu, zarezerwowanie hotelu, przewodnika, wynajęcie po mieście. Naprawdę trzeba się naklikać, żeby kupić bilet. Bilet w dodatku możecie kupić tylko i wyłącznie posiadając kartę kredytową. Nie jakiś tam głupi PayPal, czy Google Play, czy Google Pay. Nie, to jest gówno. Tego się nie wolno używać. Nie w dzisiejszych czasach. No dobra, to też im to napisałem. No to się czepiam szczegółów, jestem głupi i nie o to chodziło, bo tu chodziło o pochwalenie zespołu, który coś zrobił, wziął za to kasę, zrobiony na podbudowie młodych ludzi, którzy mają swoje szczytne idee i chcieliby je tutaj upchnąć w tej stronie, która no działa jak działa. Nie wiem skąd wygarnęli skrypt ten mapowy, bo mi to trąca Windowsem chyba 95. Chyba tak. Może 90, chyba tak, 95. Takie mapy miało. Jak dobrze pamiętam, to chyba Google nawet takie mapy miało pierwsze właśnie. Coś skopiowali, ale nie do końca dobrze. Scroll nie działa. Na powiększeniu menu ucieka. Dobrze, że chociaż palec działa i można kliknąć. A, palec, więc muszę myszkę wyłączyć. Kolejny raz pokażę, jak to się robi, bo nie kupujcie drogich programów. Dobra, myszkę sobie wyłączę później. Będę skracał, bo już poszło tam 10 minut, miało być poniżej 20. Obetnę. No to w takim razie czego oczekują po takich partnerach, deweloperach, kiedy no, wiadomo, że się w jakiś tam sposób groszowy lub niegroszowy będzie trzeba za tą robotę rozliczyć. Czego oni oczekiwali po mnie? To, że po prostu piesek zrobił kupę i będę klepał go po głowie? No może niektóre psy może mają z tym kłopoty, należy ich za to pochwalić, no ale jeżeli ktoś zwraca się do mnie, że jako użytkownik mam ocenić stronę, to myślę, że 2 gwiazdki, które im dałem, to jest za dużo. Bo powiedzmy, zachowałem się jak zwykły potencjalny użytkownik Windowsa jako zjadacz chleba, bo oczywiście mógłbym wykorzystać swoją całe doświadczenie i wiedzę, nie stanowiłoby mi problem zakupienie, zamówienie biletu,
Ale to nie na tym polega. To ma obsługiwać turysta, który przyjeżdża do Hamburga, zwłaszcza na komórce, a na komórce sprawdzałem, to jest koszmar. Jeszcze większy. Zacznijmy, że wersja przeglądarkowa praktycznie nie działa. Trzeba ściągnąć apkę. Tak tu. Nie, gówno. Trzeba ściągnąć apkę. No, żeby apka ruszyła z miejsca, trzeba się jakoś uwierzytelnić. Po co? Facebookiem, nagle Googlem mogę się uwierzytelnić, ale jak zapłaci, to już nie. No i dostałem kopa w dupę. No. Dziękuję za takie opinie. Proszę. Dobra. Ten materiał był gdzie indziej upchnięty jest. Jeżeli to wzbudzi jakieś zainteresowanie, będą pytania, to albo stamtąd wyciągnę ten materiał, ale tam opowiadałem właśnie o takim śmiesznym bardzo zjawisku Microsoftowym, który mnie ostatnio spotkał. Z Facebook, zwykły Facebook. Chcę dodać koleżankę, którą znałem od szkoły podstawowej, powiedzmy chyba od 5. albo 6. klasy podstawówki do czasów studiów, więc kawał czasu, kawał dorastania razem. Ona nade mną mieszkała, ja na dole, pod nią od razu, nie to, że piętra, pod nią. Musieliśmy się znać. Nie było innych kладek schodowych, była jedna. Rodzice nasi się znali bardzo dobrze. Ze względów różnych jeden Facebook mi uciekł, musiałem grzecznie odczekać karę, założyłem drugi. No i zacząłem dodawać znajomych, tym razem ostrożnie. No i przypomniałem sobie przy którymś tam wyszukiwaniu, o patrzę, jest Marzena, pozdrawiam. Dodaję, nie możesz jej dodać, bo nie znasz jej osobiście. System alokacyjny działa bardzo dobrze. Wiedzą, że jestem w Hamburgu, a Facebook wie, że ona jest na południu Niemiec, nie możemy się znać. Nie mogliśmy mieszkać razem w Gdańsku, nie mogliśmy być sąsiadami jednoklatkowymi. Nie, według Facebooka nie. No oczywiście opisałem ten problem, wysłałem do nich. Na tamtym materiale pokazuję dowody, dlatego mówię, jeżeli tu będzie jakiekolwiek zainteresowanie, będą pytania, podam materiały, dam, pokażę, żeby nie być bajkopisarzem. Dostałem odpowiedź. Bardzo szybko. Bardzo szybko dostałem odpowiedź. Co dostałem? Zaproponowali mi pracę menadżera w Departamencie Cyfryzacji Microsoftu w Hamburgu do spraw łączenia platform. Rozwiązali mój problem, czyli tak, może coś tam przeczytali, wiadomo, dostęp do swojej bazy danych mają, to weźcie mi tego chłopa, sprawdźcie, co on tutaj marudzi. O, coś wie, coś pisze, co zna. To tak, no co, może go zatrudnimy, no niech se przyjdzie chłopak i to naprawi, no. Coś jest może spieprzone. U mnie działa. Jak to u informatyków, prawda? U mnie działa. No, miałem screenshoty, wszystko opisane, więc no coś mu nie działa, no. No ale jak się zna, to weź go zatrudnij, przyjdzie sobie zrobi, może nam naprawi. Dzięki. Dlatego właśnie nawiązuję do tej strony HVV. Napisałem im prawdę. Nie wiem, czego oczekiwali po mnie, nie wiem, czemu dostałem kopa w dupę. To znaczy, nie pożegnali się ze mną, tylko po prostu no, bardzo elegancko napisali, że kurwa, czepiasz się szczegółów, o co ci chodzi. To, co miałem pochwalić Szrota. Dobra, dzięki. Będę skracał materiał, do widzenia, pa. Więc deweloper nie jest deweloperem. Chyba chodziło im o coś innego. Pa.